Bądź wytrwały, wyrusz z wiarą, krocz z nadzieją i działaj z miłością. Chciałem zapytać, czy jest jakiś sposób zachowywania się specyficzny? Jakie reguły rządzą tą pielgrzymką? Jest taka myśl, może ją powiem na początek. Bądź wytrwały, wyrusz z wiarą, krocz z nadzieją i działaj z miłością. I właściwie te 4 wersety to zawierają program wędrowania, całej tej wędrówki, całego pielgrzymowania. Trzeba być silnym, wytrwałym, trzeba być odważnym, trzeba mieć wiarę, bo jeśli wyruszysz bez wiary, no to może być ciężko. To naprawdę różne przeciwności, które spotykasz po drodze, mogą się okazać nie do przebrnięcia. Z nadzieją, prawda, że przyjdzie dzień, kiedy do tego miejsca, wyznaczonego celu dotrzemy. No i z miłością, bo spotykając po drodze różnych ludzi, Camino to chodzi no nie tylko o przejście tej drogi, czy przebycie w jakiś sposób, ale o spotkanie z drugim człowiekiem. I wielokrotnie no, bez tej miłości się nie da. Spotkanie z drugim człowiekiem, ale też z samym sobą. No to, o czym mówiliśmy ostatnio. Tak to jest to jakby pierwsze, tak? Bo żeby też być takim gotowym na spotkanie z drugim człowiekiem, to najpierw trzeba tutaj wejść w siebie. Żeby otrzymać ten paszport, ja mówiłam o tym, że jest bardzo potrzebny, pomocny w drodze, ale też ten paszport jest takim dokumentem potwierdzającym przebytą drogę. I ci, którzy docierają już do Santiago, mając w ręku ten paszport, idą w wyznaczone miejsce i tam otrzymują potwierdzenie swojej przebytej drogi. To się nazywa certyfikat. Oczywiście jest to moim wielkim marzeniem, to wszystko jest na razie przede mną, ale żeby otrzymać taki certyfikat, to trzeba przejść nie mniej niż 100 kilometrów. Nie mówiłam też jeszcze o tym, Camino można przebyć konną bądź rowerem. No proszę bardzo, Ale pielgrzymka konna albo rowerowa. Dokładnie. I byli tacy śmiałkowie, rowerową to bardzo dużo, konną może mniej. Żeby właśnie ta rowerowa była zaliczona, żeby otrzymać ten certyfikat, no to już nie 100 kilometrów, ale 200. Jednak tutaj jest podwojona, dlatego że no tym rowerem jest łatwiej trochę. No łatwiej, to znaczy szybciej się przemieszczasz. Więc to są takie zasady. I jeszcze bardzo ważna zasada, w Camino nie wracasz. Idziesz raz w dane miejsce. I na przykład sposób pielgrzymowania, który my sobie wybrałyśmy na etapy, to znaczy powiem tak, ten pierwszy rok, o którym mówiłam ostatnio, miał być tylko jeden jedyny. Po pandemii nie ma pielgrzymek, idziemy, raz spróbujemy, zobaczymy co to jest to Camino, przejdziemy te 100 kilometrów i to będzie finisz, i to będzie koniec. I pamiętam, że kiedy już wracałyśmy do domu pociągiem, było coś takiego, no, a co będzie dalej? I już wiedziałyśmy, że to na pewno nie będzie koniec. I przebyłyśmy wtedy 100 kilometrów i jeśli przebędziesz te 100 kilometrów, nawet tutaj, na tym szlaku polskim, możesz poprosić o takie potwierdzenie, taki certyfikat. A ile, z ciekawości, ile szłyście czasu te 100 kilometrów? Te 100 kilometrów, ten pierwszy rok, to szłyśmy 4 dni. 4 dni. 4 dni szłyśmy 100 kilometrów. W sumie byłyśmy w drodze 5 dni, bo dojazd i tak dalej, ale to były 4 dni. Dlaczego właśnie rozpoczęła się ta nasza wędrówka od Gdańska Oliwy? Renata zrzuciła na mnie tą odpowiedzialność wybrania jakiegoś odcinka tej drogi pomorskiej, pomorskiego szlaku Świętego Jakuba. I ja wybrałam odcinek od Łeby do Słupska. Z tym, że jest to droga, gdzie jeden dzień praktycznie idzie się bagnami. Był akurat czas taki mokry, bardzo dużo deszczy było, opadów i przeczytałam takie ostrzeżenie osób, które tamtędy wędrowały, że jeżeli nie jesteś takim doświadczonym, jeśli chodzi o bagna, wędrówki wśród bagien, no to lepiej się nie wybieraj, bo może być ciężko. Zwłaszcza, że był to taki odcinek, gdzie tak naprawdę nawet trudno jest z noclegiem. Są głównie lasy i uznałyśmy, że jako pierwszy raz coś innego. No ale przed tą drogą nie uciekniesz, tak jak mówiłam, tak jak przed tym ciężarem, nie pozbędziesz się go. Nie zrobiłam tak jakby 100 kilometrów do przodu, tylko zrobiłam 100 kilometrów do tyłu. Uznałam, że ten Gdańsk-Oliwa, gdzie jest kościół Świętego Jakuba, to będzie to miejsce, z którego wyruszymy. I tak się właśnie stało. Bo już w kolejnym roku pojechałyśmy właśnie do Łeby i z Łeby ruszyłyśmy dalej i miałyśmy te bagna izdebskie. One się tak nazywają. Bagna. Faktycznie takie trudne do przebycia? Akurat nie było to czas mokry. Aha.
Więc powiem szczerze, jest to taka ziemia trzech żywiołów. Piasku, wody i wiatru. Taka trudna droga, ale z tego względu, że nie było opadów, było to suche lato, więc naprawdę nie odczułyśmy tego, jakichś takich większych trudności. Ale to jest tak w tej drodze, że jak nie z tej strony, to z tamtej. Nie były bagna, ale były psy. Horda psów? No dokładnie tak można nazwać. No właśnie, tutaj słyszę o psach, a teraz podobno na Mazowszu pojawiły się wilki, więc całkiem prawdopodobne, że na Pomorzu też mogą być wilki. No, bardzo prawdopodobne. Tam naprawdę te lasy, to są zupełnie lasy inne niż tutaj u nas. Takie wydają się bardzo groźne, w tym sensie, no tak, klimat, który w nich jest, specyfika drzew, to są bardzo wysokie drzewa, no bo tam są warunki takie bardzo sprzyjające, ale też z tego względu, że blisko morza, więc pochyłe. One się ruszają, więc kiedy wędrujesz, to naprawdę to są takie jeszcze walory inne. Do tego właśnie dochodzą. No i doszliśmy do tego, że to był kolejny rok, czyli pierwszy odcinek Gdańsk, Oliwa, Łeba, drugi rok Łeba, Słupsk. No i nie zakończyłyśmy. Przyszedł trzeci rok, ruszyłyśmy dalej. Chociaż zaznaczyłyśmy sobie, że jeśli nie będziemy dawały rady, bo szlak był też bardzo trudny z tego względu, że to były wielkie miasta. Mówię wielkie, bo w porównaniu z tymi, które wcześniej miałyśmy, a mam tu na myśli miasto Koszalin i Kołobrzeg. Przemieścić się w tym mieście z jednego brzegu na drugi, to jest tak naprawdę dzień drogi. W mieście pielgrzymuje się bardzo trudno. Bardzo łatwo zgubić szlak. No właśnie, tutaj osoby, które nie pielgrzymują, mogą sobie wyobrazić, że ciężko jest przejść, nie wiem, tereny typu łąki i lasy, że to jest trudne dla pielgrzyma. A okazuje się, że to wejście do miasta może przysporzyć problemów pielgrzymującej osobie. Dokładnie tak. To znaczy tak, dla pielgrzyma to takim eliksirem na serce, na zbolałe nogi, na pielgrzymowanie są właśnie lasy, pola, chociaż są te zagrożenia takie tutaj natury, które zwierzęta i jakieś takie inne niedogodności, przeciwności, czy chociażby mokradła. Ale to jest taka przestrzeń, gdzie właśnie masz tą możliwość wyciszenia. Ja powiem tak, na co dzień korzystam z okularów i nie jestem w stanie przeczytać takiego druku po prostu tak z biegu. Natomiast w czasie tej drogi ja radzę sobie, nie wiem, odczytanie wiadomości w telefonie, czy przeczytanie jakiegoś tam, czy nawet spojrzenie na mapę. Ja sobie świetnie radzę. Dlaczego? Bo oczy odpoczywają, bo jest przestrzeń i to jest właśnie to piękne. Natomiast miasto może jest bezpieczniej, bo są ludzie, bo nie wiem, stanie ci się coś, to masz sklepy, masz aptekę, masz, nie wiem, lekarza, tak? Ale dla pielgrzyma to nie jest po prostu dobry grunt. Mówiłam też o zejściu ze szlaku. Staramy się nie zejść ze szlaku, ale na przykład była taka sytuacja, że przewodnik, który miałyśmy, no nie był pierwszej młodości. Zbudowano... To znaczy nie człowiek, tylko książeczka. Tak, oczywiście. Okay. Książeczka. Chodzi o to, że to jest cały czas jakby aktualizowane, ale w tym czasie przed tą naszą wędrówką została otwarta szybka bardzo droga i my miałyśmy na mapie, że mamy przejść po prostu drogę z jednej strony na drugą i wejść w kolejny las, a tymczasem była to taka droga, której przejść się nie da. Po prostu z barierkami, z jakimiś rowami głębokimi. Zresztą było to również bardzo niebezpieczne, bo był tam duży ruch, więc absolutnie nie możemy ryzykować. Bardzo nad tym ubolewałyśmy, bo po raz pierwszy w życiu musiałyśmy zmienić szlak. Dojść do jakiegoś miejsca, do którego znowu będziemy mogły wkroczyć na ten szlak, ale to była dopiero Łeba. Musiałyśmy dotrzeć do Łeby, nie idąc szlakiem kamienowym. Aha. I to był dla nas taki ból. Ale w Łebie odnalazłyśmy szybciutko muszlę i dalej szlak Jakubowy. Sumując te wszystkie moje 3 drogi, 3 lata wędrówki i kilometry, które przeszłyśmy, czyli od Gdańska Oliwy do Kołobrzegu, to jest dokładnie 416 kilometrów. Nie są to kilometry, gdy na przykład sobie, nie wiem, w nawigację wpiszemy i jedziemy samochodem, są to inne kilometry, jest ich więcej niż taka normalna droga, dlatego że właśnie prowadzi tymi lasami, polami. My też mamy wyznaczone miejsca, do których po prostu musimy dotrzeć, żeby mieć tą pieczątkę i żeby być cały czas na tym szlaku.
Więc 416 km, którymi się bardzo cieszymy, bo jest to szmat drogi. Samochodem jedziesz i się zmęczysz tą drogą. Tak jest. Został nam praktycznie w Polsce jeszcze jeden etap do przejścia, do Świnoujścia. Bardzo byśmy chciały, w tym roku nam nie wyszło, ale mam nadzieję, że na szlak wrócimy. To nam zostało chyba ze 140 czy 150, to nie jest dużo kilometrów. W ostatnim szłyśmy 176. To nie jest dużo, z tym, że są te duże miasta. Praktycznie w każdym roku, czy jak pierwszego dotarłyśmy do Łeby, to się czułyśmy, jakbyśmy doszły do Santiago. To było nasze Santiago. Bo tak naprawdę to w tej wędrówce nie kilometry są najważniejsze, ale to, co przeżyjesz, co czujesz, co się zadziało w drodze. I my tego po prostu doświadczyłyśmy. I kiedy w czasie drogi spotykamy na przykład ludzi, jesteśmy rozpoznawalne dzięki tym muszlom jakubowym na plecaku. Spotkaliśmy małżeństwo z 2 małych dzieci. Kiedy minęliśmy się z nimi, oni zobaczyli muszle i wołają do nas Buen camino, buen camino. Więc my z powrotem zawracamy, tak, swoi ludzie, porozmawiamy. Więc oni mówią, ojej, panie idą do Santiago, a my już tam byliśmy. Ale mówią tak, jak urodziło się nasze pierwsze dziecko i miało 2 miesiące, więc obraliśmy szlak 100 kilometrów w tej Hiszpanii i po prostu jako takie nasze dziękczynienie. Z 10 dotarliśmy, ale my wam zazdrościmy. Ta droga, to co mówiłam ostatnio, ta droga tam, gdzie tak są te szlaki wyznaczone, takie bardzo przygotowane. Infrastruktura gotowa. Tak, a tutaj, no i oni mówią, ale tutaj to nawet trudno jest z tymi muszlami. No i rozmawiając z nimi, patrzymy, i tak mówimy, no tu w tym miejscu powinnyśmy mieć muszlę, ale jej nie mamy. No i podchodzimy, było takie duże drzewo i jest ogłoszenie, studnie głębinowe. Odginamy karteczkę, a pod spodem jest muszla. Ktoś przywieszając swoje materiały jakieś reklamowe zasłonił i nawet nie ma świadomości, że po prostu coś ważnego zasłania, uniemożliwia no dokładnie, osobom. Dokładnie. I właśnie porozmawialiśmy sobie z tym małżeństwem i tak no dodali nam też takiej właśnie otuchy, powiedzieli ultreja, et suseja, idź dalej, idź wyżej, no to dalej. Chociaż to był akurat już końcówka dnia i było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wyruszając, trzeba umieć sobie zaplanować ten dzień. Każdy dzień jest inny, to tak jak w każdej wędrówce. Odwiedzamy inne miejsca, inną drogą idziemy, raz asfaltem, raz bagnami, innym razem łąkami, miedzami, czy jakimiś leśnymi drogami. Na przykład mapa, ona jest świetnie oznaczona, jeśli chodzi o takie miejsca typu, gdzie możemy, nie wiem, kupić wodę, że jest tam sklep, zachodzimy, ale on był ileś lat temu. Tego sklepu nie ma. Albo jest tak, że nie mamy sklepu, a tu wyrasta nam market. Tak jak tutaj u nas w Karniewie, tak? Się pojawia sklep i po prostu jest to dla nas takie bardzo miłe zaskoczenie i taki ratunek. Ja z domu na przykład przed wyruszeniem, kiedy szukałam noclegów, zawsze robimy tak, że kupujemy sobie bilet na powrót, bo nie wiemy, co się stanie, czy nie wiem, będziemy miały pieniądze, żeby wrócić, więc zawsze mamy bilet powrotny ze sobą, a co będzie dalej, to nie wiemy, tak, w trakcie. Więc ten bilet powrotny mamy i ja na przykład dzwoniąc do jakiegoś miejsca, szukając na przykład noclegu, bo czasami tak było, ja na przykład pytam, a czy w tej miejscowości jest sklep, tak, jakaś taka pomoc medyczna, jeśli to już tam jest któryś dzień naszej wędrówki i przeczuwamy, że może się coś zadziać z nogami, czy nie wiem, coś innego. Więc ja sobie takie notatki robię. No i też wszelkie uwagi możemy kierować po takiej wędrówce do tego Towarzystwa Jakubowego, żeby uaktualnili na przykład, tam nie ma, pisałam w komentarzach, tak, do nich, że na przykład na jakimś tam odcinku nie ma w ogóle muszli. I po prostu była wycinka, tak jak mówiłam, drzew i koniec i po prostu trzeba to uaktualnić. Więc ciągle oni pozyskują te fundusze. Nawet teraz taka grupa ludzi, kilku osób wędruje tym szlakiem, ale zaczynając od Braniewa, czyli oni jeszcze nie weszli na tą drogę, którą ja tutaj i oni też tak etapami aktualizują, albo na przykład były gdzieś tam pozamalowywane muszle przez czyją złośliwość, tak? Ale zgłaszamy. Wszelkie takie spostrzeżenia zgłaszamy. Chciałabym jeszcze powiedzieć o ważnej rzeczy. No to ten plan dnia, oprócz takich technicznych rzeczy, jak się przygotować do tego dnia, to mamy też swój rytm dnia. Pamiętamy cały czas, że jesteśmy na pielgrzymce. I tutaj pytałeś o strój. No oczywiście jest to strój do drogi i nawet w swoim świadectwie napisałam coś takiego, że są spodnie na drogę i do drogi. I my je potrafimy rozróżnić.
Spodnie na drogę, no to takie, w których jadę w pociągu, tak? Jadę sobie. Nie muszą być aż tak wygodne jak te, które właśnie do drogi. Do drogi to naprawdę, no teraz jest bardzo duży wybór tej odzieży. Taka trekkingowa trochę, tak? tak? Turystyczna. Dokładnie, tak. Też taka szybko schnąca. Nie musi być w muszle. Nie musi być w muszle, nie musi, chociaż któregoś roku pierwszego chyba Renata zakupiła 2 t-shirty z muszlami i miałyśmy na wejście właśnie do Łeby. A tak nie, no po prostu odzież taka sportowa, buty wygodne. No i też to są takie rzeczy techniczne, ale też tutaj no ta druga strona, ten duch. Więc my zaplanowałyśmy sobie, jak będzie wyglądał nasz każdy dzień, czyli każdego dnia uczestniczymy we mszy świętej. Więc dalej odmawiamy różaniec, odmawiamy też za wszystkie spotkane osoby. My obydwie jesteśmy takie raczej maryjne, to znaczy chodzi o to, że te pielgrzymki do sanktuariów maryjnych tak nas ukształtowały, że dużo właśnie tego śpiewu w nas jest obydwu, więc dużo sobie śpiewamy w czasie drogi, to bardzo pomaga, ale też mamy taki cichy czas, bardzo, bardzo potrzebny, kiedy nie rozmawiamy, nawet rozstajemy się. Jedna od drugiej idzie ileś tam, nie tracąc siebie z oka i chcemy pobyć po prostu same. To, o czym mówiłam, że to pielgrzymowanie samemu Wgląd jest... w samego siebie też. Dokładnie i to jest takie ważne. Jeśli chodzi o noclegi, to część mamy, część nie mamy. Założyłyśmy sobie, że zawsze będziemy mieć taki jeden dzień, gdzie nie mamy nic, jedzenia za bardzo i mówimy rano tak, Panie Boże, zaskocz nas. No i powiem szczerze, że wtedy dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Myślimy sobie, że to będzie właśnie coś takiego wyjątkowego, ale takiego dla nas ekstra, jakiś bonus, a tymczasem właśnie czasem jest to bardzo trudne doświadczenie, z którym trzeba sobie poradzić. No i też wyruszając, prosimy zawsze jakiegoś kapłana, żeby takie błogosławieństwo dla nas na drogę przygotował, w ten sposób, że przygotował dla nas na przykład na każdy dzień jakąś konferencję. Coś, co będziemy rozważać. No i to jest świetna sprawa, bo takie słowo nam bardzo potrzebne. W pierwszym roku to Renata poprosiła księdza znajomego, w trzecim roku ja poprosiłam, ale oprócz tego również naznaczamy sobie jeszcze coś. Na przykład w drugim roku przez całą drogę rozważałyśmy konferencje, które są przeznaczone na pielgrzymkę do Wilna, bo obydwie nie poszłyśmy do tego Wilna, miałyśmy pójść też i sobie tą drogę rozważałyśmy. Coś niesamowitego się stało, bo kiedy szłyśmy tak nad samym morzem i wśród gąszczu właśnie drzew wyrasta przed nami po prostu jakiś obrazek, ktoś przyczepi wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. W ostatnim roku zaplanowałyśmy sobie, że przez całą drogę przeczytamy Ewangelię Świętego Marka. Każdego dnia czytałyśmy, no i udało nam się. Dzieje się dużo. Dzień mija szybko. To ciało, ale ten i duch po prostu wypełnia każdą chwilę. A propos tego, Panie Boże, zaskocz nas. Tak powiedziałyśmy, był 1 sierpnia, wyjątkowa data dla każdego Polaka. Tam docieramy, nie mamy gdzie spać, nikt nas nie chce przyjąć i w ogóle. No i okazuje się, że bierze nas pod swój dach Chinka, Japonka, trudno mi powiedzieć. To było coś niesamowitego, bo zarówno Renata prowadzi koło misyjne i ten świat misyjny jest nam bardzo bliski, a nie myślałyśmy nigdy, że nie wyjeżdżając z Polski, właśnie w taki sposób namacalny doświadczymy takiej przygody, gdzie w ogóle ona po polsku nie potrafiła, ale okazuje się, że nie znając języka, po prostu rozmawiałyśmy ze sobą. Doszłyśmy do wniosku, ona nam przekazała, że nie zna naszego Boga, my nie znamy, my z kolei ona nam powiedziała tego swojego Boga, my nie znamy jej Boga, ale finisz był taki i ona zrozumiała i my, i to właściwie od niej wyszło, że nieważne czy tak, ale trzeba być dobrym człowiekiem. A innym razem, to było w Słupsku, już miałyśmy odjechać, bardzo chciało nam się kawy, z pieniążkami było ciężko na sam koniec, bilet powrotny był, więc dobrze, tak mówię, to jest takie zabezpieczenie. Kupiłam jedną kawę, pani nam przygotowywała tą kawę i ona mówi, ojej, skończyła się ta jedna kawa i za chwilę załącza się kolejna kawa i ona podstawia drugi kubek. No, ale my kupiłyśmy jedną kawę i było prawda, wciśnięte, że jedna kawa. Więc ona, to była młoda dziewczyna, która tam tylko pracowała, dzwoni do szefa i się pyta, co ma zrobić? A mówimy, że my nie zapłacimy za tą drugą kawę. A ten szef mówi, no poczęstować, tak? No i to był taki bonus właśnie, ta druga kawa. Droga, którą idę, biegnie śladem ludzkich spraw. Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych praw.
Szukam swego czasu, jasnych słów i praw. Już tyle słonc zeszło tylko jeden raz. Już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd. Już tyle miejsc